Witam na kanale Telka24. Dzisiaj zapytuję urządzenie firmy Strong. Jest to model SRT423. Mamy tu urządzenie tak zwane 3 w 1, ponieważ mamy wbudowany system Android TV certyfikowany, dzięki któremu możemy oglądać w najlepszej rozdzielczości filmy czy seriale w takich aplikacjach jak Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video czy Max. Do tego mamy wbudowany tuner, który działa w standardzie DVB-C, czyli odbieramy niekodowane kanały w telewizji kablowej, oraz DVB-T2, czyli najnowszy standard telewizji naziemnej. Za sekundkę zobaczymy, jak to urządzenie wygląda z bliska, następnie podłączymy pod telewizor, sprawdzimy jego parametry oraz jak się sprawuje. Chciałem od razu podziękować wszystkim za wszystkie subskrypcje, jest nas coraz więcej, łapki w górę oraz komentarze. Tak się prezentuje nasz Strong po wyjęciu z opakowania. Mamy tutaj pilota z klawiaturą numeryczną naszego Stronga, zasilacz, instrukcja obsługi, przewód HDMI oraz komplet baterii. Jak tu możemy zauważyć, po wyjęciu z opakowania mamy wszystko już gotowe do podłączenia. Nie musimy kupować jakichś przewodów HDMI czy baterii, żeby korzystać z naszego Android TV. Na szczęście widzę, że tu firma Strong cały czas trzyma poziom. Jest to wszystko kompletnie, wystarczy wszystko podłączyć zgodnie z instrukcją i możemy się cieszyć naszą telewizją, czy to w standardzie DVB-T2, czy po prostu z aplikacji na naszym Android TV. Dobrze, za chwilkę przejrzymy, jak sobie wygląda wszystko z bliska, następnie go podłączymy pod telewizor. Teraz przyjmiemy z bliska, może zaczniemy od pilota. Jak widzimy, mamy część górną numeryczną, mamy też przycisk do uruchomienia telewizora, czy tam naszego dekodera, możemy to sparować. Tak samo jest źródło sygnału, czy głośniej, ciszej. Na szczęście ten pilot możemy sparować z naszym telewizorem i możemy używać jednego pilota, jeśli chodzi o użytkowanie. Nie potrzebujemy dwóch pilotów. Przyciski są według mnie dość ciche w porównaniu do dekodera, co ostatnio testowałem akurat z naszych operatorów telewizji satelitarnej. Na dole mamy przyciski skrótu jak YouTube, Netflix, Amazon Prime Video czy do sklepu Play. Wracając do samego tunera, widzimy, że jest na szczęście matowy. Ja go już troszeczkę używam. Na szczęście nie widać żadnych, jeśli chodzi na obudowę palców, się nie palcuje ta obudowa. Mamy tu przycisk do uruchamiania oraz wyłączenia naszego Stronga. Z boku mamy gniazdo microSD, 2 wejścia USB, z tyłu jest wejście zasilające. Na przewód Ethernet, żeby podłączyć go do internetu, HDMI, wyjście optyczne, jeśli chodzi o dźwięk, oraz wejście do anteny w standardzie DVB-T2 lub DVB-C. Z dołu mamy dwie nóżki gumowane, dzięki temu dekoder, tam tuner stoi stabilnie, nie będzie się przesuwał. Niektóre tunery mają takie plastikowe nóżki, wtedy po prostu się ten nie stoi wtedy stabilnie, ten widzimy, tuner stoi bardzo stabilnie. Z przodu oczywiście mamy też czujnik podczerwieni oraz diodę, jaki jest stan dekodera naszego, czy jest wyłączony, czy włączony. Jak tu widzimy, mamy dość bogato, jeśli chodzi o wejścia, wyjścia. 2 wejścia USB, nie będę mógł marudzić, że jest tylko jedno i będzie mi tego brakowało. Oraz wejście na karty microSD, to też jest rzadkość, jeśli chodzi o tunery, czy tam boxy, smart boxy TV. Dobra, podłączamy go, zrobimy jego pierwszą instalację. Od razu powiem ciekawostkę, że jeśli chodzi o wyszukiwanie tunera DVB-T2, jeśli chcemy odbierać wszystkie muksy, to musimy zmienić kraj z polskiego, a to za chwilkę. Na podłączeniu Stronga SRT423 już do telewizora oraz anteny w standardzie DVB-T2. Robimy pierwszą konfigurację. Jak widzimy, najpierw trzeba sparować pilota z naszym boksem. Przytrzymujemy 2 przyciski jak na instrukcji. Widzimy, że udało się nawiązać połączenie przez Bluetooth. Teraz wybieramy kraj instalacji, wybieramy oczywiście polskie. Można połączyć go z internetem przez kabel Ethernet lub Wi-Fi. Akurat ja tutaj korzystam z przewodu Ethernet, bo według mnie jest bardziej stabilniejszy, dlatego to wybieram. Następnie musimy się połączyć z swoim kontem Google. W opisaniu swojego maila oraz
Hasła trzeba potwierdzić na urządzeniu. Tak zwana weryfikacja dwuetapowa. Tu w większości zatwierdzamy. Oczywiście mamy dostęp do asystenta Google. Możemy aplikację od razu instalować lub później. Tu możemy zainstalować aplikacje, które mamy też na innych urządzeniach. Część aplikacji nam się przyda, część nie. To się jeszcze może przydać. I klikamy dalej, żeby się instalowało w tle. Mamy dostęp tutaj do sklepu Play, z którego możemy kupić aplikacje, żeby wzbogacić nasz tuner. Wybieramy kraj, w którym jesteśmy. Korzystamy z Polski. Tu wybieramy, czyli szukamy sygnału przez kabel w standardzie DVB-C, czyli telewizja kablowa, czy telewizja naziemna. Czy ma być zasilanie anteny przez nasz tuner, czy po prostu mamy zewnętrzny zasilacz. Ja akurat będę korzystał z zasilacza, jeśli chodzi o nasz tuner. I tam będziemy wyszukiwali kanały. Tylko dodam, powiem, że cofniemy zaraz się do wyboru kraju, ale to za chwilkę. Klikamy tutaj wyszukiwanie i jak to może zobaczycie, od razu on wyszukuje od 484 MHz. Czyli musimy się cofnąć, ponieważ nie znajdzie nam wszystkich muksów. I wracamy do kraju, w którym jesteśmy. I tutaj wybieramy kraj, w którym nie lubią pizzy hawajskiej, czyli wybieramy Włochy. Italia jest. Irlandia jest, są i Włochy. Jeszcze raz wybieramy wyszukiwanie telewizji naziemnej. Wyszukiwanie i zobaczcie, że nam teraz wyszukuje od 177 MHz. To wyszukiwanie potrwa kilka minut, to za chwilkę do Was wrócę, jak wyszuka kanały. Widzimy, że już skończył wyszukiwać kanały, znalazł nam 53 kanały. Idziemy dalej. Mamy teraz do wyboru, czy mają być napisy, czy ma być jakiś kod PIN. Pierwszy wybór audio, drugi wybór audio. Idziemy dalej. Możemy oczywiście skonfigurować pilota, żeby nam sterował głośnością telewizora oraz nasz telewizor wyłącza i włączał. To robimy konfigurację, wybieramy, czy ma sterować telewizorem, soundbarem czy amplitunerem. Wybieramy telewizor. Z marek wybieramy markę, jaką mamy. To akurat ulubione są, akurat jest mój Panasonic. Sprawdzamy, czy nam podgłaśnia. Akurat nam nie podgłaśnia. Powinno być na dole, a nie ten bocznym. Klikamy, że nie działa na ten przycisk. I teraz, jak słychać, zadziałało nam, jeśli chodzi o konfigurację Panasonica. Przyciskamy OK. Teraz możemy skonfigurować przycisk zasilania. Widzimy, że nam wyłączył i telewizor oraz samego Stronga. Następnie uruchamiamy. Klikamy OK. I pilot został skonfigurowany. Mam zainstalowane wszystkie aplikacje, które będę chciał pokazać podczas dzisiejszej prezentacji naszego Stronga. Głównie będzie mi zależało akurat na aplikacji Max, ponieważ na początku troszeczkę ta aplikacja, jak wyszła na nasz rynek, mnie akurat zawiodła, jeśli chodzi o działanie. Oraz sprawdzimy też, jak działa aplikacja Live TV, żeby sprawdzić, jak działa przełączanie kanałów w standardzie DVB-C czy tam DVB-T2 na Strongu. Jeśli chodzi o główne menu, to standardowo jak w wszystkich Android TV, na górze mamy 3 zakładki, strona główna, sklep, gdzie możemy wypożyczyć filmy, seriale oraz aplikacje, gdzie mamy wszystkie aplikacje wgrane w nasz box, lub możemy jeszcze wejść do sklepu Play i pobrać kolejne aplikacje
na nasz box, jeśli czegoś nie mamy. Tu mamy jakieś wyścigi, zobaczymy, czy je możemy pobrać. I w tej chwili już pobiera wyścigi na nasz box. Może zagramy, zobaczymy, jak to działa na tym stronku. Wracając do głównego menu, mam tutaj zakładkę ulubione. Tutaj te aplikacje możemy sobie dowolnie układać, dodawać oraz usuwać. Jeśli jakąś aplikację chcemy jeszcze dodać, to wchodzimy tutaj w plusika. Możemy daną aplikację dodać sobie do strony głównej. Dodamy tutaj przeglądarkę. Przy okazji też sprawdzimy, jak ta przeglądarka działa. A na przykład aplikacji mego nie będziemy korzystali, to możemy ją usunąć z ulubionych. Niżej mamy zakładkę następne. Tu mamy z różnych aplikacji filmy, które lub seriale oglądaliśmy, żebyśmy mogli dokończyć oglądać. Polecone przez Google Play. Najchętniej kupowane filmy przez sklep Play. Kolejne rekomendacje z Disney+. Ostatnio dodane filmy oraz seriale. Tak samo mamy tutaj też z Netflixa różne rekomendacje. Możemy ten ekran dostosować, możemy tutaj na przykład usunąć Netflixa, na przykład kanały live z TV, z przeglądarki internetowej. Kanały jakieś promocyjne mamy dodatkowe, też możemy to wyłączyć, żeby po prostu nie zaświecać głównego menu. W tej chwili, jak widzicie, jest troszeczkę tego już mniej na naszej głównej stronie. Przejdziemy teraz może do ustawień. Tutaj będę chciał pokazać po prostu, jak nam się zmienimy telewizor i będziemy chcieli skonfigurować na nowo pilota. Możemy tak samo usunąć nasz telewizor, który do tej pory był dodany, dodać kolejny telewizor. Wybieramy sobie z listy różnych marek. Możemy sobie wybrać, jaki telewizor akurat mamy w domu zakupiony. Wracając do ustawień, sprawdzimy jeszcze wyświetlać dźwięk. Tutaj mamy na samej górze, jaka jest w tej chwili ustawiona częstotliwość. Możemy mieć automat lub ręcznie. Akurat ustawiam ręcznie, ponieważ mój telewizor przy 60 Hz już ma pewne lagi, dlatego ja ustawiam sobie na 50 Hz. Możemy też się bawić, jakie są ustawienia kolorów, ile ma być bitów. I to, co jest dla mnie najważniejsze, czy HDR możemy ustawić, żeby był cały czas uruchomiony, działał wtedy, kiedy działa dana aplikacja, lub HDR możemy całkowicie wyłączyć, to nam nie będzie się uruchamiał, bo niektórzy na przykład wolą oglądać filmy bez funkcji HDR. Jeśli chodzi o informacje o tym boxie, tutaj mamy certyfikat Netflixa, czyli Netflix będzie działał w 4K, nie będzie po prostu w gorszej rozdzielczości się pojawiał. Mamy tutaj wersję Androida w tej chwili i 11. Czyli powiedzmy, jeśli jesteśmy przy parametrach tego Stronga, wejdziemy do aplikacji AIDA, zobaczymy, jaki ma procesor, ile pamięci RAM. Jak to możemy wyczytać, jest tu zainstalowane 2 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna w tej chwili mamy jeszcze w wolnej przestrzeni ponad 9 GB. Jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj 4-rdzeniowy Cortex A35, taktowany 2004 MHz. Za wyświetlanie odpowiada tutaj procesor Mali G31. Jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj Android w wersji 11. Test aplikacji zaczniemy od aplikacji Max, ponieważ ona mi najwięcej problemów do tej pory sprawiała. Zobaczymy, jak działa. Aplikacja nam się dość szybko uruchomiła. Spróbujemy jakiś film w 4K uruchomić. Teraz ta aplikacja troszeczkę jest, według mnie, gorzej wygląda niż jeśli było wcześniej HBO Max, ponieważ teraz tylko troszeczkę jest jakoś za dużo naraz powrzucanego. Zobaczymy, akurat Duna jest w 4K HDR. Widzimy, że dość szybko nam się uruchamia, pojawia się nam reklama jakiegoś filmu. Przełączymy na film. Jest
Na górze pojawiło się nam, że jest 4K HDR. Dość szybko się teraz buforuje. Tak jak mówię, jak ta aplikacja wyszła na nasz rynek, to była tragedia, ponieważ uruchomienie czegokolwiek trwało w moim przypadku około 30 do nawet 60 sekund. W tej chwili widzimy, że to działa dość płynnie na boksie Stronga. Przejdziemy do innej aplikacji, zobaczymy jak działa Amazon Prime Video. Skorzystam akurat z przycisku skrótowego. Tu mamy akurat, jeszcze tego akurat serialu nie oglądałem, Pierścienie Władzy, nie wiem czy oglądaliście, jeśli tak napiszcie w komentarzu co sądzicie ogólnie o tym serialu, czy warto go obejrzeć. Tak samo jak wcześniej, bez problemu nasz box wykrywa, że to jest Dolby Digital, nagrywany w 4K HDR. Wejdziemy jeszcze w aplikację YouTube, sprawdzimy czy wykrywa kodek AV1, tam mamy standardowo ten sam filmik, co zawsze będę go pokazywał. Aplikacja YouTube nam się uruchomiła, skorzystamy akurat z klawiatury, takiej mini klawiatury firmy Savio, zobaczymy jak ona tu będzie akurat działała. Musimy znaleźć filmik 4K HDR 4K spacja HDR. Akurat to jeszcze widzę, to nie jest ten filmik. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że go znajdę dla Was. O, tu jest ten akurat filmik. On też jest nadawany właśnie w HDR. Początek jest taki, jak widzicie, jakieś skakanie, ale to jest akurat normalne. Weźmiemy informacje dla nerdów, czy wykrywa tutaj akurat kodek AV1. I jak możemy tu wyczytać, jest w kodeku AV1, czyli dekoder już działa we wszystkich kodekach, które są akurat coraz bardziej popularne na naszym rynku. Klawiatura też działa. Często też pytacie, czy działają przeglądarki na tych boxach z systemem Android. Tu akurat ostatnio polubiłem przeglądarka, podstawowa przeglądarka się nazywa, według mnie jest dość szybko, działa stabilnie. I tu wpiszemy wyszukiwanie. Jeszcze raz powiedzmy kod, żeby zobaczyć jak się zdjęcia wczytują. Mamy tutaj grafikę. I jak widzicie na tej przeglądarce zdjęcia się dość szybko wczytują. Wpiszemy jakąś stronę. Napisz przykład wirtualną Polskę, niech tam znajdzie. Tylko nie grafikę, tylko chcemy teraz wszystkie. I jak tu możecie zauważyć, strona się nam też ładnie wczytuje. Czyli akurat jak mnie tą przeglądarkę mogę polecić, mi się akurat właśnie z niej ostatnio zaczęło dobrze korzystać. Nie ma większego problemu, jeśli chodzi o tą przeglądarkę. Wszystko się ładnie wczytuje. Jeszcze jedno rzecz będę chciał dla Was sprawdzić. Tutaj zobaczymy, czy też możemy jakieś filmiki oglądać bezpośrednio na przeglądarce. Piszę znowu słowo kod. Bierzemy wideo.
Standardowo na filmie musi pojawić jakaś reklama, ale za sekundę poczekamy po reklamie. I jak tu możecie zauważyć, bez większego problemu filmiki na tej przeglądarce też się otwierają. Dobra, wrócimy do menu głównego. Zobaczymy, jak teraz działa telewizja na naszym Strongu. I jeszcze później sparujemy pada, sprawdzimy, jak nasza standardowo gra działa. Ale pewnie bardziej Was interesuje, jak działa telewizja na żywo. Teraz zobaczymy, jak działa aplikacja Live TV. W tej chwili akurat przełączyłem się do anteny z sygnałem DVB-C. Na początku pokazywałem, jak wyszukiwać kanały DVB-T2 i dlaczego wybrać kraj Włochy. Teraz wejdziemy w ustawienia, przełączymy się na sygnał z telewizji kablowej. Wybieramy, zmienimy tu na polskie, jesteśmy w Polsce. Wyszukiwanie sygnału przez kabel. Automatycznie potwierdzamy. I teraz musimy chwilkę poczekać, aż nam Strong znajdzie wszystkie kanały, które są akurat dostępne bez OPA, czyli nie są zakodowane, to musimy na to chwilkę poczekać. Za chwilkę wrócimy do głównego menu, jeśli chodzi o aplikację Live TV. Już Strong znalazł kanały, teraz zobaczymy, jak telewizja działa na żywo, jeśli chodzi o standard DVB-C. Teraz zobaczymy, jak szybko się kanały przełączają. Mamy SK-TV, Polsat 2. Jak tu widzimy, chwilkę trzeba poczekać, aż się kanał przełączy, nie ma z tym większej tragedii. Na dole mamy od razu pasek postępu, w którym miejscu jest dany program, podana nazwa danej audycji. Zobaczymy, jak teraz wygląda opcje. Możemy też włączyć teletekst. Akurat na tym kanale nie ma teletekstu, tu wrócimy na jakiś kanał TVP1, TVP2, bo tam zawsze była telegazeta. A może na telewizji Polonii sprawdzimy, czy jest telegazeta. I jak widzimy, telegazeta tam się uruchomiła, chyba tam w tym kanał 300, zawsze był to program. Jak widzicie, jest program telewizyjny. Tu z opcji jeszcze możemy włączyć napisy. Jeśli na danym kanale będą napisy, nam się powinno uruchomić. O, widzicie, mamy tu akurat napisy na Super Polsat. Napisy wyłączymy. Możemy uruchomić też wiele kanałów, jeśli chodzi o dźwięk. I mamy ustawienia, co mamy dostosować. Możemy sobie tą listę dostosować, dodać do ulubionych, włączyć kontrolę rodzicielską, zmienić z full na oryginalny obraz. Jaki będzie język pierwszego wyboru, drugiego będzie to w audycjach mamy kilka języków, na przykład polski, angielski. Napisy, w jakim mają być języku. Trzeba być stereo, mono, głośnik lewy, głośnik prawy. I przy przyłączaniu ma być czarny obraz, trzeba być na chwilkę zatrzymany. Informacje o aplikacji. Dobrze, jeszcze zobaczymy, jak wygląda ogólnie EPG, bo nie pokazywałem Wam EPG. Jak tu widzimy, mamy tutaj EPG na kilka dni do przodu. Możemy przewijać, przesuwać. Możemy też dodawać przypomnienie, to akurat ustawimy przypomnienie na Polsat 2. Ogólnie zrobię osobny filmik, jeśli chodzi o tą aplikację Live TV, żeby jak po prostu bardziej się tą aplikacją pobawię, żeby więcej Wam rzeczy powiedzieć. Po prostu dzisiaj jest takie po prostu krótkie wprowadzenie. Ogólnie jak działa ten dekoder, czy warto o nim pomyśleć. Za chwilę powinien wyskoczyć komunikat, żebyśmy nie zapomnieli obejrzeć
akurat audycji Dlaczego ja. Jeszcze sprawdzimy, jak działa ten dekoder z padem od PlayStation, czy możemy grać. Sprawdzimy jeszcze, czy możemy bez większego problemu udostępniać rzeczy z telefonu na nasz dekoder Strong. Pojawiło nam się już powiadomienie, żeby zmienić na kanał na Polsat 2. Za chwilkę pojawi się nowy odcinek Dlaczego ja i to się nam będzie mogli po prostu spokojnie sobie oglądać, żebyśmy nie zapomnieli, na coś czekaliśmy podczas oglądania innego kanału. Dobra, teraz sprawdzimy, jak działa udostępnienie ekranu z telefonu. Skorzystam z aplikacji na telefonie, żeby udostępnić ekran. Muszę się połączyć z danym urządzeniem. Wybrałem naszego i jak tu widzicie, możecie zobaczyć, co ja w tej chwili widzę akurat na telefonie. Teraz widzicie, co ja widzę na telefonie. Możecie zobaczyć, jakie mam aplikacje. Wejdziemy w jakąś grę, zobaczymy, czy mnie zburzyli. Jest udostępniony głos oraz dźwięk z telefonu. I tak możecie bez większego problemu pokazać komuś, jak gracie, lub oczywiście możecie pokazywać zdjęcia, filmiki bez większego problemu. To jest bardzo proste. Jak udostępnić ekran na telewizorze? Zrobiłem o tym filmik. Link będzie w opisie do dzisiejszego filmiku. Dobrze. Rozłączymy się. Wrócimy do telewizji. Za chwilkę sparuję pada od PlayStation. Zobaczymy, czy będziemy mogli uruchomić moją ulubioną grę i czy będziemy bez większego problemu grali na tym boksie bez żadnego większego lagowania. Dobrze, gra już się uruchomiła. Zobaczymy, jak mi idzie postęp w moich wyścigach. Kiepsko wystartowałem, a po prostu tu jest bardziej o to chodzi, żeby zobaczyć, czy gra działa, bo tą grę po prostu testuję na wszystkich boksach. Jakoś się muszę przerzucić na myszkę, klawiaturę, lepiej mi to idzie niż granie na padzie. Dobra. Widzimy, że gry bez problemu też działają na tym boksie, czyli też możemy, jak nie ma nic ciekawego do oglądania, możemy sobie jakąś gierkę odpalić. Jak sparować pada od PlayStation, też filmik będzie, czy link do filmiku jest umieszczony w opisie do dzisiejszego filmu. Dobra, przejdziemy do podsumowania, co sądzę w ogóle o tym boksie Strong SRT 423 z tunerem DVB-T, DVB-C2. Przed chwilą zobaczyliście, jak działa Strong SRT 423 w praktyce. Największą wadą tego urządzenia jest to, że nie będzie mógł być legalnie sprzedawany w Polsce. Będzie trzeba go zamawiać pewnie przez Amazon lub w czeskich sklepach wysyłkowych, ponieważ zgodnie z naszym prawem tuner DVB-T2, który ma wbudowane gniazdo Ethernet, musi mieć też system HBPTV, którego niestety ten Strong nie posiada. Według mnie to jest naprawdę dziwne u nas prawo, że u naszych sąsiadów Czechów, Niemców, w innych krajach spokojnie taki tuner możemy kupić z systemem Android TV i się cieszyć z telewizji naziemnej oraz systemu Android, a u nas ktoś wymyślił takie fajne prawo, że jeden zapis i niestety takie urządzenia się w Polsce są dokładnie nielegalne. Wracając ogólnie do tego Stronga SRT 423, według mnie nie ma dużej różnicy między tym modelem a modelem zeszłorocznym. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli chodzi o Strong SRT kolejnego, doczekamy się Wi-Fi w standardzie 6 oraz troszeczkę więcej pamięci RAM. Poza tym ten urządzenie jest według mnie ciekawe, jeśli chodzi
o kupno, jeśli nie macie do tej pory tunera DVB-T2 z systemem Android, to jest warto kupić ten tuner Stronga. Tylko tak jak mówiłem, prawdopodobnie tak jak model poprzedni 420 będzie trzeba zamawiać po prostu na zagranicznych portalach, żeby przyjechał do nas do Polski, bo u nas legalnie go w sklepach typu Euro czy Media Expert nie kupimy, ponieważ mamy takie prawo. I jeszcze gdyby było fajnie, gdyby za rok jeszcze pojawiło się dodatkowe wejście USB typu C, zamiast tych jeszcze kolejne albo zamiast jednego z tych USB typu A. Tuner działa bardzo płynnie, mogliście zobaczyć, telewizja w standardzie DVB-T2 czy DVB-C też działa bardzo poprawnie. Piszcie, co sądzicie w ogóle o takich Strongach i o naszym kochanym polskim prawie. Mam nadzieję, że może ta najbliższa władza coś zmieni w tych zasadach, wtedy byśmy mogli więcej mieć takich tunerów na rynku, bo według mnie te urządzenia są bardzo fajne, jeśli chodzi ogólnie przy starszych telewizorach, żeby był telewizor smart i żeby też odbierała telewizja naziemna. Jeśli zachęciłem Was do kupna tego urządzenia, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze oraz subskrybujcie kanał.